W dzisiejszym nagraniu będziemy testowali Jay Bailey kontra LDARC X43. A dlaczego? Ponieważ to jest cudowny mały crawler, mały samochodzik, który cudownie pokonuje przeszkody. No jest mały, uroczy. Natomiast on kosztuje około 400 zł. Więc dużo. Szukam czegoś tańszego. Ten i ten kosztuje tyle samo. One kosztują około 200 zł. W sensie jeden oraz drugi. Więc postanowiłem sprawdzić, który z nich będzie najlepszy. Bo może nie warto przepłacać? Może lepiej kupić ten? Sprawdzamy. Na początek takie urządzenie. A więc tak, dzięki niemu zobaczymy, jak wysoko podjedzie autko, ale bokiem, do momentu wywrócenia się. Mali przodem, czy jakoś tak. Możemy sobie zrobić skalę punktową. Nie no, nie gadaj. Jeszcze raz, bo chyba ja coś źle robię. Czy ktoś wie, ile było? A tyłem tak samo? Czy może będzie inny zasięg? Teraz przetestujemy Jay Bailey 3601, czyli takiego Jeepa Wranglera. No, zdecydowanie wyżej. Mamy 3 takie kreski, więc staram się trzymać tej środkowej, żeby było sprawiedliwie. Że on jeszcze daje radę? Nie. To, że on tak daleko zajechał, wręcz do samego końca, tylko nie górą, a dołem, to jest niski, więc no nie miał możliwości, żeby do samej góry, no nie ma jak. Ale przez to, że on ma takie koła jak Monster Truck, to bardzo dobrze się trzyma nawet boku. I to możemy zauważyć. Te oponki wystają, tutaj one wystają tak delikatnie, że zaraz spada z tej opony. Tu mu poszło gorzej, ale w sumie jak każdemu. Mamy pierwsze punkty. 2 punkty, 1 punkt oraz 0. Kolejna konkurencja. Będziemy sprawdzali maksymalnie pod jakim kątem autka dadzą radę wjechać. Zaczynamy. Standardowo będziemy zaczynać od tego LDARC X43. 40 stopni, 40 stopni. Nie było problemu. Więc 45. Całkiem delikatnie wjechał. Tak bezproblemowo. Oj, potrzebuję czegoś mocniejszego. 50 stopni. 48. 47. O! No, warto spróbować. Coś tu się już działo ciekawego. 46. No, teraz to musi podjechać. Dobra, 45 stopni. Było ostro. 40 stopni. Udało się. Pewnie zauważyliście, że wszystkie mają podniesione prawe przednie koło. To jest wada konstrukcyjna w tych wszystkich drobnych modelach i każdy tak ma. 45 stopni.
Teraz J. Bailey 3602, ale na spokojnie od 40 stopni. Aha, jest problem. Żeby tamte wjechały, to trzeba delikatnie, a tutaj trzeba max, żeby wjechał. No i teraz pewnie nie da rady. No nie. No to wyniki. W ogóle się tego nie spodziewałem, ale 1 punkt. 2 punkty i 0. Kolejny test to sprawdzenie prześwitu w tych autkach. Są 2 miarki. No zgaduję, że ta się za bardzo nie przyda, ale ta jak najbardziej. I będziemy sobie wjeżdżać. I na 7 mm już się zawiesza. Kolejny. Tu jest duża przestrzeń. O. I zatrzymał się na 8. Nie. Naprawdę. Zatrzymuje się na 11. 10 przejeżdża. No to jest zwycięzca. 2 punkty. 1 punkt. 0 punktów. Jak wiadomo, w życiu liczy się moc ciągnięcia, więc zobaczymy, który najmocniej ciągnie. Tak sobie pomyślałem, że to nie brzmi za dobrze. Może zmieńmy to po prostu na test siły. I tak, mamy przyczepiony łańcuch. 1, 2, 3. Wow, minimalnie wygrywa Ford. Teraz LDARC przeciwko J. Bailey. Oczywiście są tak samo zaczepione. Ten będzie jeździł na 125% mocy. No nie gadajcie. Jednak wygrywa J. Bailey. Minimalnie, ale wygrywa. A i tak go damy do Monster Trucka. Jest uczciwie? Jest uczciwie. No tu poszło mu o wiele łatwiej. Punktacja wygląda tak. 2 punkty, 1 punkt oraz 0. To był ostatni test do rozdania punktów, ale zanim przejdziemy do podsumowania, to zajrzyjmy do środka. Cała trójka przygotowana do porównań. Na początek wtyczki w LDARC z płytki wychodziły bardzo łatwo. Natomiast w J. Bailey to jest wręcz wykonalne i dochodzi do tego, że te wtyczki się psują po prostu, a wyjąć ich nie mogę. Jak gdzieś zobaczycie filmik, że ktoś te wtyczki wyjął bez problemu, to sprawdźcie, jakie on ma tutaj numeracje na płytce i datę, bo widziałem, że tam też zachodziły zmiany w tych modelach. Jeżeli chodzi o podwozie, w J. Bailey to mamy silniczek z metalową przekładnią. W droższej wersji jest chyba nawet ten sam silniczek i taka sama przekładnia metalowa w środku. Plastikowe koło, to duże. Tutaj takie również mamy plastikowe duże koło. Następnie płytki LDARC. Świetna robota. No to jest tak przepięknie zbudowana płytka z dbałością o szczegóły. Tutaj mamy antenkę i nie mogę znaleźć antenki na tej płytce, która jest oczywiście poprawnie wykonana, natomiast jest trochę usyfiona, pobrudzona topnikiem. Obie prezentują się mimo wszystko ładnie, dobrze. Ona jest brudna od topnika tylko tu przy lutach, a tak wygląda ładnie. Płytka w J. Bailey 3601. Nie pamiętam niestety cyferek. Jest zupełnie inna. Jest 3-częściowa tak naprawdę. Zobaczmy sobie, jak ktoś się zna lepiej na elektronice, to będę wdzięczny za komentarz. Ja aż tak dobrze się nie znam, żeby tutaj nie wiadomo co opowiadać. Zastanawia mnie ten akumulator. To jest to samo, co w tamtych? 3,7 V, 230 mAh, a tu jest 200. I jakieś inne numeracje na pewno są na tych
bateryjkach, chociaż ta wydaje się większa, a ta zdecydowanie mniejsza. Widzimy na pewno, że mniejsza skala to mniejsza rama i po tej ramie widać, że jest o wiele lepiej wykonana. Chociaż to serwo tak poklejone taśmą tutaj. Tu jest jedno ładne, całe plastikowe. Pewnie to było jakoś skracane chałupniczo, żeby się zmieściło. Może konstrukcję pokażę bardziej tutaj, bo tutaj są wały jeszcze zamontowane. Ta zębatka wystająca to straszny pomysł. No i oczywiście tutaj most metalowy. Tutaj most jest plastikowy. Ciekawe, jak zębatki w środku wyglądają. Zobaczcie, jaki mały, piękny most. On jest taki cudny. Ten most nie jest metalowy. On jest plastikowy. Tak samo jak w tańszej wersji. One są plastikowe. I tego już bardziej nie rozkręcimy, więc nie zobaczymy, jakie są zębatki w środku. W LDARC jest większe łożysko. W J-Bailey jest mniejsze. Ale co ciekawe, koła są zamienne. To możemy sobie nałożyć tu. Jak wycelujemy. O, to jest ładniej zrobione. O, jest. A to droższe, metalowe. Całe metalowe koło. Tutaj. Czas na podsumowanie. Po tych testach i wynikach jestem zaskoczony. Wykonanie elektroniki oraz komponentów nie różni się znacząco między tymi modelami. Nawet kilka podzespołów jest takich samych, jak na przykład silniczki czy przekładnia. Natomiast w LDARC wszystkie części były łatwiejsze w demontażu i montażu. W tańszym J-Bailey te czynności były bardziej toporne i nieprzyjemne. Trochę jak składanie klocków Lego kontra tanie chińskie klocki. Jeżeli spojrzymy na punktację, to Ford wygrywa, na drugim miejscu jest Wrangler, a na ostatnim LDARC. I to są bardzo nierealne wyniki, ponieważ robiłem recenzję tych wszystkich pojazdów już wcześniej, więc podsumuję te wszystkie samochody zdalnie sterowane, opierając się na wszystkich doświadczeniach, a nie tylko na tym nagraniu. J-Bailey, który wygląda jak Wrangler, w ogóle nie jest wart swojej ceny. Przednia szyba jest nieproporcjonalnie wysoka, tył jest niżej od przodu, co wygląda dziwnie, a pokonywanie przeszkód tym pojazdem wygląda tak, że to przeszkody pokonują nas. Gdybym miał wybierać, to zastanawiałbym się nad Fordem lub LDARC. Ford jest świetny do pokonywania przeszkód, ale przez to, że tak świetnie pokonuje przeszkody, to nie ma takiej satysfakcji, emocji, skupienia jak podczas pokonywania przeszkód przy pomocy LDARC X43. Oczywiście między tymi modelami dużą różnicę robi pilot, ale funkcjonalności w pilocie przestają mieć znaczenie po kilku minutach, jak już sprawdzimy wszystkie opcje. Ponadto, po tym jak dostosowałem pilot do swoich potrzeb, to nie widzę dużej różnicy w prowadzeniu między J-Bailey a LDARC. Gdyby cena nie grała roli, to wziąłbym LDARC X43 bez zastanawiania się. Ale gdyby cena grała rolę, tak jak to jest w rzeczywistości, i nie wiedziałbym, czy taka forma rozrywki mi się spodoba, to wolałbym wybrać tańszą opcję, czyli Forda. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o LDARC X43 oraz J-Bailey 3601 lub 3602, to właśnie przed waszymi oczami pojawiają się linki do tych recenzji. Trzymajcie się.